W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak w komunistycznej Polsce uczniowie organizowali protesty w obronie krzyży, które wtedy były symbolem wolności i godności. Dowiecie się, dlaczego tymi protestami zainteresowała się opinia publiczna na Zachodzie. Dowiecie się także, co dzisiaj sądzą nasi uczniowie o tej walce. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Powstanie Solidarności przyniosło w Polsce eksplozję wolności. Miliony Polaków zaczęło ją wyrażać na wiele sposobów, ale jeden z tych sposobów był bardzo szczególny. To obecność krzyży w zakładach pracy, urzędach, szkołach i w wielu innych miejscach publicznych. Wieszanie krzyży było wtedy takim najbardziej czytelnym symbolem wolności, o którą wtedy walczyli Polacy. Ale w czasach Solidarności krzyż zyskał jeszcze jedno znaczenie. Stał się również symbolem godności Polaków. Każdy zamach na niego był przez nich odbierany jako zamach nie tylko na wolność, ale i ich godność. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Po wprowadzeniu stanu wojennego reżim generała Wojciecha Jaruzelskiego postanowił zająć się tymi krzyżami i usunąć je ze wszystkich miejsc, gdzie zostały one wcześniej powieszone. Argumentując ten krok tym, że chodzi wyłącznie o przywrócenie świeckości państwa, która zapisana jest w PRL-owskiej konstytucji, i władze zaczęły je systematycznie usuwać. W pierwszej kolejności z tych miejsc, gdzie miały miejsce wcześniej solidarnościowe strajki. Potem przyszła kolej na urzędy, instytucje, szpitale i szkoły. Ale najtrudniej było usunąć krzyże z tych ostatnich. Gdy je usuwano z sal szkolnych, po jakimś czasie pojawiały się tam znowu, ale potem władze je znowu zdejmowały. I tak bez końca. Uczniowie byli tym działaniem władz coraz bardziej oburzeni. Jesienią 1983 roku obrony krzyży w salach lekcyjnych podjęli się uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina. To była w PRL szkoła wyjątkowa. W czasach rządów Edwarda Gierka stała się wizytówką polskiej oświaty. Odwiedzali ją partyjni dygnitarze, a nawet goście z zagranicy. Gdy powstała Solidarność, także uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem zawiesili krzyże w swoich salach lekcyjnych. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zostały one usunięte. Ale po jakimś czasie uczniowie znowu je zawiesili. Gdy zauważył je w listopadzie 1983 roku wizytujący szkołę wojewódzki dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, zobowiązał dyrektora szkoły Ryszarda Domańskiego do ich natychmiastowego usunięcia. Ten ostatni nie miał wyjścia i usunął krzyże. W reakcji na to samorząd uczniów wystosował petycję do dyrektora Domańskiego, żądając w niej ponownego zawieszenia krzyży. Domański postanowił odnieść się do tej petycji na szkolnym apelu, ale młodzież nie chciała już słuchać jego wyjaśnień. Do Domańskiego zwrócili się następnie miejscowi księża, prosząc go o pozostawienie krzyży w salach lekcyjnych, ale ich prośba została odrzucona. Sprawa krzyży w Miętnem nabrała niebawem dużego rozgłosu. Stało się to po tym, jak 10 stycznia 1984 roku uczniowie z Miętnego
odmówili z ich powodu udziału w lekcjach i zaczęli swój protest w tej sprawie. Zyskał on wsparcie garwolińskich księży, którzy napisali w tej sprawie do samego generała Wojciecha Jaruzelskiego, wywołując jego wzburzenie. Na pewien czas protest ten został rozładowany, ale zaczął się na nowo w lutym 1984 roku, gdy władze na nowo usunęły krzyże z sal lekcyjnych. Protestujących wsparli uczniowie wszystkich garwolińskich szkół. 8 marca 1984 roku ten protest przerodził się w okupację budynku szkoły przez ponad 300 uczniów. Władze ściągnęły wtedy do Miętnego siły milicji i ZOMO, które otoczyły budynek szkoły szczelnym kordonem. Spodziewano się pacyfikacji protestujących uczniów. Na szczęście do niej nie doszło, bo zaangażował się wtedy biskup siedlecki Jan Mazur, który podjął rozmowy w tej sprawie z wojewodą siedleckim pułkownikiem Janem Kowalskim. Te rozmowy zakończyły się 5 kwietnia 1984 roku podpisaniem porozumienia. Mówiło ono, że krzyż pozostanie tylko w szkolnej bibliotece, a obie strony wyciszą swoje emocje tak, aby szkoła mogła powrócić do normalnego funkcjonowania. Ustalono również, że nie będą stosowane represje wobec tych, którzy brali udział w tym proteście. Jak można było się spodziewać, władze nie dotrzymały tego porozumienia. Zaczęły się bowiem represje najbardziej aktywnych uczniów w czasie tego protestu, a także garwolińskich księży, którzy ich aktywnie wspierali. Wielu uczniów wzywano na przesłuchania i straszono ich usunięciem ze szkoły. W rezultacie tego niektórzy z nich zrezygnowali z dalszej nauki w Miętnem. Represje objęły również nauczycieli szkoły, spośród których kilku usunięto i objęto szczególnym nadzorem. Ale uczniowski protest w Miętnem odbił się szerokim echem w kraju. Reżimowa propaganda komunikowała, że został on zainspirowany przez miejscowych księży. O tym proteście mówił również wielokrotnie rzecznik rządu Jerzy Urban. Relacjonowały go również biuletyny podziemnej Solidarności. O strajku w Miętnem informowały również zachodnie stacje telewizyjne i radiowe, podkreślając nieugiętą postawę uczniów w obronie krzyża. W wielu miejscach w Polsce spontanicznie wyrażano solidarność z protestującymi uczniami z Miętnego. W liceum ogólnokształcącym nr 1 w Toruniu z tego powodu zatrzymano nawet 5 uczniów. Tak było również w wielu szkołach na terenie Warszawy, Krakowa, Gdańska i Lublina. Do kolejnego protestu uczniów w obronie krzyży doszło kilka miesięcy później we Włoszczowej w województwie świętokrzyskim. Włoszczowa to było wówczas miejsce wyjątkowe. To tam zatrzymywały się doroczne pielgrzymki polskich wiernych idących do Częstochowy. Mieszkańcy Włoszczowej zawsze ich chętnie przyjmowali, karmili, nocowali i razem się z nimi modlili w miejscowym kościele. W miasteczku czuć było zawsze pielgrzymkową atmosferę. Ale czuć też było wolność, której symbolem były wszechobecne krzyże. Nic dziwnego, że protest uczniów w Miętnem spotkał się od razu we Włoszczowej ze sporym poparciem. W miejscowym kościele organizowano czuwania i modlitwy w intencji protestujących z Miętnego. To wszystko sprawiało, że istniało we Włoszczowej społeczne podłoże do takiego protestu jak ten, który miał miejsce w Miętnem. Musiał tylko nastąpić impuls. Tym impulsem była decyzja dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowej, Juliana Lisa, który w czerwcu 1984 roku usunął krzyże z sal lekcyjnych. Ale był już koniec roku szkolnego
i nic więcej się już nie wydarzyło. Latem 1984 roku, tak jak co roku, przez Włoszczową przetoczyły się tysiące polskich pielgrzymów podążających do Częstochowy. Miały wtedy miejsce czuwania wiernych w miejscowym kościele i gorące kazania księży. W ich trakcie wielokrotnie padały słowa o tym, że tylko pod krzyżem Polska może być Polską, a Polak Polakiem. Siłą rzeczy te kazania przywoływały to, co wydarzyło się przed wakacjami we włoszczowskiej szkole. To musiało przynieść swoje owoce i rzeczywiście przyniosło. Gdy zaczął się nowy rok szkolny, uczniowie Włoszczowskiego Zespołu Szkół Zawodowych zaczęli zbierać podpisy w sprawie powrotu krzyży do sal lekcyjnych. Petycję w tej sprawie przedłożono dyrektorowi szkoły. Ten skwitował ją krótko, stwierdzając wprost, że szkołą rządzi partia, a nie jakiś Bóg. Inicjatorzy petycji nie dali jednak za wygraną. Sami przygotowali krzyże i powiesili je w salach lekcyjnych, gdzie wcześniej wisiały. Gdy następnego dnia po południu do szkoły przybyli rodzice uczniów na wywiadówkę, krzyży w klasach już nie było. To była iskra, która wywołała protest. Kilka dni później 200 uczniów włoszczowskiej szkoły z powodu usunięcia krzyży odmówiło udziału w zajęciach. Do szkoły przyjechała wówczas delegacja władz z wicewojewodą świętokrzyskim Wojciechem Noskiem na czele i zaczęły się rozmowy z protestującymi uczniami. Im dłużej te rozmowy trwały, tym było gorzej. Nosek, perorując o świeckości szkoły, nazwał uczniów cielętami, a samą szkołę cielętnikiem. Miarka się przebrała dopiero wówczas, gdy któryś z członków delegacji stwierdził, że miejscowy proboszcz, ksiądz Kazimierz Biernacki, nie popiera idei zawieszenia krzyży. Jakiś czas później do szkoły przybył proboszcz Biernacki w towarzystwie wikariuszy księdza Marka Łabudy i księdza Andrzeja Wilczyńskiego. I zaczęła się wielka awantura. Po tej awanturze uczniowie zaczęli okupację szkoły. Tymczasem delegacja władz pospiesznie wyjechała. Z protestującymi pozostali księża Łabuda i Wilczyński. Rzecznik rządu Jerzy Urban ogłosił wtedy, że we Włoszczowej dwaj księża uprawiają wojujący klerykalizm, podsycając fanatyczne emocje części miejscowej młodzieży. Tymczasem strajk okupacyjny uczniów trwał dalej. Otrzymali oni pomoc nie tylko ze strony swoich rodziców, ale także zwykłych mieszkańców Włoszczowej. Ci ostatni dostarczali im żywność, ubrania i koce. Po tygodniu władze zdecydowały się na zastosowanie rozwiązania siłowego wobec protestujących. Do Włoszczowej przybyło kilka oddziałów ZOMO oraz milicji. Dyrekcji miejscowego szpitala nakazano nawet przygotować miejsca na przyjęcie rannych. W zaistniałej sytuacji mediacji pomiędzy stronami podjął się biskup kielecki Mieczysław Jaworski. Wyperswadował on protestującym, że muszą jednak opuścić budynek szkoły, aby uniknąć pewnego rozlewu krwi. Ale Jaworski zakomunikował również protestującym, że i tak będą moralnymi zwycięzcami. I protestujący uczniowie posłuchali go i opuścili budynek szkoły. Gdy ją opuszczali, nieśli krzyż i patrzyły na nich setki mieszkańców Włoszczowej, którzy klękali przed nimi i płakali. Ale po jakimś czasie zaczęły się represje wobec uczestników tego protestu. Wielu z nich zostało zawieszonych w prawach ucznia. Wielu nie dopuszczono do egzaminów końcowych i ukarano kolegiami. Te represje nie ominęły również wspierających uczniów nauczycieli i księży. W marcu 1985 roku Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
skazał księży Łabudę i Wilczyńskiego na kary kilkunastu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz karę wysokiej grzywny. Protesty uczniowskie z Miętnego i Włoszczowej elektryzowały miliony Polaków, dla których krzyż był wtedy najważniejszym symbolem. Pod ich wrażeniem była nawet zlaicyzowana opinia publiczna na Zachodzie. Wielokrotnie pisały o tych protestach francuskie i niemieckie gazety, podkreślając, że są one ważnym fragmentem wojny Polaków o wolność. Ale gdy ta ostatnia nadeszła, szybko zapomniano o protestach, jakie uczniowie z Miętnego i Włoszczowej prowadzili w obronie krzyży. I nikt już tego dzisiaj nie pamięta. Dzisiaj żyjemy już w czasach, gdy obecność krzyży w salach lekcyjnych narusza wolność religijną, jak wyłożył to w listopadzie 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Gdy dowiedział się o tym, generał Wojciech Jaruzelski stwierdził, że władze PRL wyprzedziły w tym zakresie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Z oceną generała zgadza się dzisiaj zdecydowana większość polskiej młodzieży. Dla niej krzyż nie jest już symbolem wolności, a jedynie ją łamie. Co nie oznacza wcale tego, że gotowa jest podjąć protest w tej sprawie, aby bronić swojego przekonania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom kanału, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.